Siemano wszystkim. W dzisiejszym odcinku spróbujemy dostać się do kolektora wydechowego BMW. Zobaczymy, czy da radę to wyciągnąć, tak, czy nie będę musiał wyciągać silnika. Tam oglądałem jeden filmik na YouTubie. Chłopaki wyciągali właśnie ten kolektor wydechowy, wymieniali tam na jakiś customowy. Ale było ciężko, pamiętam, używali do tego kamery, żeby wykręcić śrubki nawet przyjemnie. Mam nadzieję, że ja nie będę musiał używać czegoś takiego. Wezmę sobie, porozkręcam wszystko dookoła silnika i wszystko, co tam będę widział na drodze, że będzie mi przeszkadzało w odkręceniu tego katalizatora, no to po prostu będę wykręcał żeby mieć jak najwięcej miejsca do tego. Także mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj dostać do tych katalizatorów i zobaczyć, co się tam w środku dzieje. Czy bardzo to wszystko zawalone jest olejem? Na komputerze wyskakuje błąd, są lambda, tak? Także zobaczymy, czy czyszczenie tych katalizatorów coś mi da. Tak? I sprawdzę sondy lambda, w jakim są stanie. Jeśli dobrze wszystko pójdzie, jeśli się w miarę z tym wszystkim uporam, to spróbuję zrobić też test kompresji na cylindrach. I zobaczymy, tak? I zobaczymy, czy to właśnie, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, że byłem przekonany, że to odma poszła, tak? Ale mówię, tak naprawdę to może być wszystko. Może to być odma, może to być pierścienie nie trzymają już, no nie? Olejowe i te sprawy, bo mimo wszystko samochód jest wiekowy, a 230 koni, jak ktoś ma, no to nie oszukujmy się, on tego nie kupił do kulturalnej jazdy, tak? Tylko żeby poszaleć, pobawić się. Także mam nadzieję, że te dwie rzeczy uda mi się dzisiaj ogarnąć i bez zbędnego gadania zapraszam Was do BMW. Zabieramy się za robotę. O matko. Przeraża mnie to, że jest tyle roboty, wiesz? I nie wiadomo, za co się tu zabrać, żeby było dobrze. Od dupy strony nie zaczynam. Czego? Już zacząłem. Wyciągnąłem wydech. Nie no, w sumie dobrze od tego się zaczyna, jak chce się do kolektora dostać. Dobra, nie ma co się wygłupiać, bierzemy się za robotę. Łyżka. Lambda. Uwolniona. W sensie odpięta od wtyczki, tak? Bo sonda nadal jest na miejscu, ale nie będę ich wykręcał. Wykręcę sobie je, jak wyciągnę kolektor dopiero. Tutaj idzie jeszcze jakaś ósemeczka. Który trzyma przewody od sondy. Tutaj wchodzą w te miejsca. Jednak chyba sobie wezmę i ściągnę pokrywę zaworów. Bo nic tutaj nie widzę, tak? Tutaj mi przeszkadza. Ja nic nie widzę, co tutaj jest pod tym. Także wezmę się, zabiorę, ale jeszcze zanim to zrobię, usunę tą skrzynkę stąd, bo też widzę, że będzie problem, żeby to ściągnąć. Także muszę Was sobie przestawić i zabieramy się za to najpierw.
nikt tu nie zagląda. Zamontowany, całe szczęście jest łatwo, szybko. Super, zajebiście. Więc tak. Ile jest śrub? Trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 70. I takie śrubeczki trzymają pokrywę zaworów BMW M54B30. Oczywiście, żeby nie było za łatwo, do jednej muszę użyć takiego przegubu, żeby ją odkręcić. Ale poszło. No i chuj, się pewnie nic nie nagrało. Ale mimo wszystko tak, ściągnąłem sobie pokrywę zaworów. Tak to wygląda. Syf twardy, skamieniały już tutaj jak z jabłów. Tak, proszę. O. Także ten trzeba będzie wziąć, na pewno wymienić uszczelkę tej pokrywy i na pewno trzeba będzie wymienić te gumki, tak, bo one już są tak twarde jak kamień, do niczego się nie nadają. I co? Na razie trochę miejsca się tutaj mi zrobiło. Wezmę, spróbuję jeszcze odkręcić tutaj tą pokrywę, co tu jest. Zaraz wam pokażę. Tak. O tą pokrywę spróbuję, o tą osłonę spróbuję jeszcze odkręcić, co tu jest. I zrobi mi się trochę więcej miejsca, żeby mógł łapkę wsadzić. I będę mógł, teraz przynajmniej widzę mniej więcej, co tutaj jest jakby w tym miejscu. Ale i tak nadal nie widzę, co trzyma tą blachę. Dobra, także tak to wygląda. Bierzemy się za odkręcanie tej blaszki. Tutaj jest jeszcze na dole, też na klucz 10. Dobra, kolejne poszło. Jeszcze coś? No, że tak nie byłoby tak łatwo. Coś jeszcze od spodu jest chyba. Już nic nie widzę. Dobra, myślę, że blacha już wykręcona. Musiałem wziąć od spodu, jeszcze odkręciłem dwie takie nakrętko podkładki z blachy. Jedną śrubkę na 10 mm
i musiałem odkręcić osłonę drążka od kierownicy, tak? To jest ta osłona, tak? Tego przegubu jakby. I teraz myślę, że mogę sobie wyciągnąć tą, już jest luźne. Tutaj jeszcze przeszkadzają te śrubki. Dobra, to sobie odłożę do drugiej ręki. Jeszcze coś wytrzymam. Wytrzyma tam to blach. Kuźwa, to wszystko za koniec. O, jest super. Ekstra. Kolejny oryginalny element, trzeba go zachować, oczyścić. I będzie gitara. Ale mówię, problemu, żeby go wyciągnąć, to było wiele, bo ta śrubka jedna była zaraz za kolektorem, za katalizatorem, tak? I tam jest bardzo mało miejsca, żeby tam rękę wsadzić. Ale pomału jakoś dałem radę. Także może wreszcie kuźwa zacznę wyciągać ten wydech, a nie kurwa tylko wszystko dookoła rozbierać. Także zaraz zobaczymy, co tu się szczemie, żeby to ogarnąć. Tutaj jest jedna śrubka, czuję pod palcem. Tutaj coś jest. Nic. Dobra, tutaj na razie wyciągnę tą jedną śrubkę. Gdzie teraz jest tutaj? Też pewnie dycha idzie. Nie będę pokazywał odkręcania wszystkich nakrętek z kolektora wydechowego, ponieważ bardzo dużo czasu mi to zeszło. Trzeba je po prostu wykręcić, jest ich 16, tak jak napisałem wcześniej. Następnie, w sumie kolektor już był luźny, tak? Więc z tej strony jest robota zrobiona. Teraz muszę dostać się do jednej osłony, która jest właśnie pod spodem, i żeby odkręcić jedną śrubkę od tej osłony, muszę ściągnąć całe nadkole. I zaraz wam pokażę, która to śrubka jest do odkręcenia, żeby wyciągnąć osłonę. Tam od spodu jest taka osłona, ta osłona metalowa jest, tak? I ona też bardzo dużo przeszkadza, żeby wyciągnąć ten wydech. Próbowałem ją odkręcić, ona tam jest na dwóch śrubach, ekstra śrubach. No śrubach w sumie na klucz 10 mm. I tutaj jest jeszcze jedna, która trzyma tą osłonę jakby, tak? Ale tu jest ten plastik, trzeba go sobie odchylić, tam też coś go jeszcze trzyma, jeszcze jakaś jedna zapinka. Ale mogę go sobie, o, nawet go nie trzyma już nic. Mogę go sobie odchylić i tutaj jest ta śruba, bo nie mogłem tam dostać do tego, nie mogłem dobrać klucza w ogóle, bo jest bardzo ciężki dostęp, aż tak głęboko. Ale z tej strony mogę to zrobić, mogę to dziadostwo odkręcić. Trochę poparciałe te gumy, też by się przydało to wymienić, jak dla mnie. Także może tego swaybara też sobie trochę odremontuję. No, tego stabilizatora też sobie trochę odmaluję. Piękne aluminiowe. Kiedyś to spawacze byli, teraz Ferrari nawet chujowo spawają. Dobra. To biorę 13 i wykręcamy to dziadostwo. Jeszcze do odkręcenia zostało połączenie pomiędzy kolumną kierowniczą a
maglownicą. Zobaczyć, jak to się... Jest to jedna śrubka, a później należy drążek od kolumny kierowniczej wsunąć do góry jakby. A tu jest wieloklin. Może da radę, że odkręcę tylko jedną śrubę i go wyciągnę. Zobaczymy. Dobra, więc tak. Kolektory jak widać wyciągnięte. Żeby je wyciągnąć, musiałem odkręcić połączenie pomiędzy maglownicą a kolumną kierowniczą. Tak? To połączenie jest jakby teleskopowe. Wystarczy odkręcić śrubkę. Ten jeden sensor właśnie przeszkadzał i nie było na tyle miejsca, żeby go wyciągnąć. Tak? Także odkręcenie tego połączenia pomiędzy maglownicą a kolumną kierownicy wystarczyło, żeby wyciągnąć oba kolektory wdechowe. I wtedy zrobiło się na tyle luzu, że tam masując, tak udało się wyciągnąć. Najpierw ten, później ten. Tak, także to wygląda w ten sposób. Teraz wezmę, spróbuję sobie odkręcić sondy, tak, bo jak widać one są całe czarne. Na komputerze mi tam, tutaj nie wiem czy zobaczycie, na komputerze mi pokazywał błąd na banku 1 i 2. Tak, także spodziewam się, że były zajebane te sensory, tak? Właśnie. I jeśli uda mi się je wykręcić, przyczyścić, sprawdzę czy one działają w ogóle jeszcze. Czy mają tam jakiś opór. Jeśli się okaże, że tak, no to je zostawię. Jeśli one są sprawne, to zostawię, a jeśli nie, no to będą do wymiany. A kolektory przy okazji i tak sobie wezmę i przeczyszczę. I tak, kolektory mam na myśli, katalizatory, nie? I wymienię oczywiście śruby, tak, bo patrzcie jak to wygląda. Wezmę to trochę odrestauruję i wsadzę tu nowe śrubki. Z jednej, z drugiej strony, z tej jak widać, to już w ogóle śrubek nie ma. O, i tak to wygląda. Tak wygląda sensor. To jest ten pierwszy sensor, który jest na tym. Wezmę go sobie, obczyszczę. Sprawdzałem, on ma tam opór jeszcze, także on działa. I wezmę, obczyszczę sensory i wyczyszczę katalizator. Tylko jeszcze nie wiem, czym to wyczyści ten katalizator w środku. Tam czytałem na forum, że po prostu ludzie do tego używają gorącej wody jakby. I nie wiem, czy tam płynie jakiś detergent czy coś, żeby to tam nie zaszkodziło temu katalizatorowi za bardzo. Ale ja sobie kupiłem coś takiego jak valve cleaner i się zastanawiam, czy tego tam nie wpierdolić. W razie co, to dajcie znać w komentarzu. Nic tu nie widać. Dobra. Więc tak wyglądają katalizatory w BMW E39 M54B30. Tak, ten jest przedni, ten jest tylny. I co? I wezmę to, obczyszczę, wziąłem je, przepłukałem tak gorącą wodą w sumie. Nic tam więcej nie wkładałem. Do naprawy tutaj idą śrubki. Wezmę je, obetnę po prostu. Te śrubki spróbuję wybić, jak nie, no to szlifierką jakoś spróbuję wyciąć, żeby ta flansza mi została. Tutaj oczywiście śrubek już nie ma, bo same podlatywały, także spróbuję po prostu dziurę wywiercić i zamontować nowe, bo chciałbym je uratować, bo nie wiem szczerze ile kosztują nowe katalizatory, ale na pewno nie będą tanie, prawda, do BMW. Także spróbuję to jakoś odratować. A jeszcze chciałem wam pokazać, co musiałem wyciągnąć. Aha, jeszcze tu są te. Co musiałem wyciągnąć, żeby dostać się do tych katalizatorów, tak? Także oczywiście musiał wyjść ze środka filtr kabinowy od strony wydechowej razem z rurą do kabiny, pokrywa zaworów, tak, to oczywiście plastik pokrywy. To jest osłona, która biegnie od strony wydechowej i dwie osłony, które są pod silnikiem, tak?
I jeszcze jest do tego typu, że musiałem wziąć i... Jeszcze wam tu pokażę, że musiałem odkręcić tą część i ona jest teleskopowa jakby, tak? W ten sposób, ona jest teleskopowa, mogę sobie ją wsadzić i wyciągnąć, tak? W ten sposób musiałem ją odkręcić po prostu, żeby móc wyciągnąć ten wydech, bo sensor po prostu przeszkadzał, zawadzał o to i musiałem się tego pozbyć, tak? Także to było potrzebne do wymontowania, żeby dostać się do wydechu. I co? I to by było na tyle w sumie w tym odcinku. Wydech wyciągnięty. Wezmę go teraz, trochę odremontuję i czekam na nowe uszczelki. To jeszcze będzie trochę przyczyścić jakimś tu papierkiem. Delikatnie, zanim założę nową uszczelkę i wydostać te resztę szpilek. Trzeba będzie wykręcić. Też je przydałoby się nowe kupić tak samo. Dobra. Także w tym odcinku to było na tyle. Mówię, kolektory wydechowe wyciągnięte z BMW. Mówię, było trochę zachodu przy tym, przede wszystkim odkręcić te śruby, bo jest tam bardzo mało miejsca, trzeba wszystko wymacać dokładnie, żeby to odkręcić. Mówię, ale jak już człowiek będzie wiedział, gdzie, w jakiej pozycji jest jakaś śrubka, to już da radę to zrobić. Także mówię, BMW bardzo fajne auto, bardzo mało miejsca do pracy przy nim, w tym samochodzie. I mówię, i mam nadzieję, że to wszystko będzie warte jakby tej mojej roboty i że samochód wreszcie wróci na drogę i będę mógł się nim cieszyć. Zapraszam jeszcze wszystkich do subskrybowania i lajkowania mojego kanału. Dzięki Wam będę mógł robić coraz lepsze filmy na YouTube'a. Także trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć!